Witajcie kochani. Dzisiaj będziemy już dekorować nasze domy, mieszkania i pokażę Wam, jak to zrobić w prosty i szybki w miarę sposób. Także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Na sam początek zrobimy dekorację z bazi. Do takiego wazonu szklanego powkładam różne kolory kamieni. Mam takie różowe jakby oraz białe, troszkę większe. Kupiłam je właśnie w Castoramie. Tam macie naprawdę przeróżne wielkości, kolory takich kamieni. I taki przezroczysty wazon fajnie nam się tutaj sprawdzi, ponieważ będzie widać nasze kamienie, które będą ozdobą. I do nich powkładam również takie bazie różne. Jeżeli macie prawdziwe, to jak najbardziej możecie użyć. Jeżeli nie macie takiego wazonu, to zaraz zobaczycie, jak zrobiłam taką kompozycję z słoika takiego większego. Ozdobiłam go również taką koronkową wstążką, będziecie mogli wszystko zobaczyć, a jak już powkładam te bazie, to je również udekoruję pisankami, żeby jeszcze bardziej wielkanocnie było. Czy Wy też tak ozdabiacie? Jak widzicie, tutaj mam gałązki brzozy, które wcześniej popryskałam śniegiem w sprayu. Został mi jeszcze ze świąt i wykorzystałam go. Może na filmiku tak dobrze tego nie widać, ale naprawdę efekt w rzeczywistości jest bardzo fajny i ten śnieg troszeczkę widać. Całych gałązek nie psikałam, żeby były takie też prześwity, że jest to jednak gałązka. Dzięki temu, że nie jest ona taka czarna, to właśnie lepiej odbijają nasze ozdoby, dlatego warto popsikać. Jeżeli nie macie śniegu, to wykorzystać biały spray, wtedy będzie fajnie to wyglądać. Także bierzemy się do robienia. Kupiłam jeszcze w Obi takie kurki, w których są hiacynty oraz żonkile, które wyglądają naprawdę super. A tutaj na dole są takie szydełkowane, które zrobiła właścicielka Instagrama. Jak piszecie serwetki ME, to wtedy znajdziecie, będziecie mogli sobie takie kupić piękne. A to już ostatnie zdobycze, jakie udało mi się kupić, to są takie zajączki z taczkami, gdzie rosną kwiatki kalanchoe, pomarańczowe, wyglądają rewelacyjnie i są dostępne w Aldi. Sprawdźcie, bo warto kupić i wyglądają naprawdę świetnie, a po świętach możemy je przesadzić i będziemy się nimi cieszyć na długo. Jeszcze chciałabym Wam pokazać, jak urosła mi rzeżucha. Zobaczcie, jak jest ogromna, niedługo będę ją ścinać do sałatki jakiejś. Dajcie znać, czy też lubicie rzeżuchę i czy w ogóle ją sadzicie. I również ozdobiłam doniczki kaczuszkami. Dajcie znać, jak podobają Wam się moje dekoracje wielkanocne. Piszcie w komentarzach, czy też tak ozdabiacie swoje domy, czy może jakieś inne macie sposoby na to, a może w ogóle nie ozdabiacie, w końcu Wielkanoc jest bardzo krótkim świętem, ale myślę, że zawsze warto wprowadzić do domu atmosferę świąteczną. Jeszcze na sam koniec chciałabym Wam pokazać mój prezent, który otrzymałam na zajączka. Jest naprawdę niesamowity prezent i chodźcie i już Wam pokazuję, co dostałam. Musimy teraz na chwilkę tutaj zejść, bo jest to naprawdę olbrzymi prezent. I tu widzicie ten mój prezent zajączkowy, jest naprawdę olbrzymi. Zawsze chciałam mieć taki kokon bujany i tutaj mamy też
wiadomość od zająca, jak widzicie. I taka przesyłka czekała na mnie właśnie jak wróciłam z pracy. Także myślę, że to jest prezent rewelacyjny. Jest to idealne miejsce, żeby czytać książki i się zrelaksować. Dajcie znać, jak Wam się podoba i czy też takie kokony wiszące macie w swoich domach. Koniecznie napiszcie, jakie macie plany na święta oraz jak Wam się podoba ten mój prezent rewelacyjny, gdzie będę mogła się cały czas relaksować. I z tej okazji, że już niebawem będą święta, chciałabym Wam złożyć życzenia. Życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt oraz dużo prezentów na zajączka. Mam nadzieję, że te święta będą dla Was udane i spędzicie je w gronie rodzinnym. Także wszystkiego dobrego i smacznego jajka. Pa, pa!